Witam wszystkich i zapraszam do obejrzenia tego moim zdaniem dosyć ważnego odcinka dotyczącego zagadnienia związanego z tym przełącznikiem, ale nie tylko. To zagadnienie ma dosyć szerszy oddźwięk i brak jego znajomości może spowodować dosyć duże straty w sprzęcie. Zapewne wiele osób kliknęło w ten film ze względu na tytuł i zapewniam Was, że nie jest to żaden clickbait, a rzeczywiście tak może być, jak jest w tym tytule. Dlatego zachęcam do obejrzenia tego filmu w całości, zwłaszcza dla osób, które nie mają z takimi tematami nic do czynienia. Będzie parę pewnie informacji, które przydadzą się w dalszej karierze elektrycznej. Temat zaczął się od automatycznego przełącznika zasilenia APZ lub ATS z angielskiego, Automatic Transfer Switch, który obecnie jest bardzo często stosowany w instalacjach fotowoltaicznych, który przełącza nam falownik i sieć tutaj do zasilania domu. Jaka jest jego rola i zadanie? Ten przełącznik po prostu ma wejścia na dwa źródła. W tym wypadku mogę podłączyć zasilanie z sieci i z drugiej strony zasilanie z falownika i możemy te zasilania przełączać na wyjście, czyli na przykład dom tutaj w najprostszym zastosowaniu. Podstawowa jego funkcja jest i zaleta, że on może robić to automatycznie, czyli jeżeli zniknie jedno zasilanie, automatycznie przełączy się na drugie i co ważniejsze, zrobi to w takim czasie, że nasze urządzenia domowe tego po prostu nie zauważą, czyli ma nam zapewnić bezprzerwowe zasilanie z dwóch źródeł. Według parametrów ten przełącznik, zresztą większość tych sprzedawanych tego typu ma czas przełączenia podawany jako poniżej 50 milisekund. Czy tak jest w rzeczywistości? Spróbujemy to zobaczyć. Ja będę chciał Wam właśnie tutaj zaprezentować testy, jakie zrobię na tym przełączniku, polegające na pomiarze m.in. czasu przełączania przy sterowaniu ręcznym i przy sterowaniu automatycznym. Zobaczymy, czy się uda. Nie używałem jeszcze tego modelu. Wszystkie te modele popularne, dostępne na rynku w tej chwili, niestety są to modele produkcji chińskiej i to nie tych wysokich lotów, a od takiego urządzenia, zwłaszcza które zasila nam cały dom, wymagamy sporo. Także oglądajcie. Teraz podłączę tutaj odpowiedni układ, który pozwoli na pomiar czasu przełączenia. Zobaczycie ekran oscyloskopu i będziemy testowali te urządzenie. I widzicie tutaj już zmontowany układ pomiarowy, jak układ będzie działał. Do wszystkich zacisków wejściowych, widać, że są zwarte, podłączony jest dodatni biegun zasilania, 12 V w tej chwili. Ujemny jest podpięty na oscyloskop bezpośrednio i na dwa kanały oscyloskopu z wyjścia, czyli to, co się przełącza pomiędzy wejściami, podłączone są dwie sondy. Pierwsza, i tu od razu zobaczycie na ekranie, podskoczył żółty, to jest przewód fazowy, L2 w tym wypadku, i druga to jest neutralny, ten nazwijmy go różowy. I także te dwa przewody są podpięte. No i tutaj, stosując odpowiednie funkcje w oscyloskopie, będę po prostu badał czas przełączenia tego urządzenia. W tej chwili zestaw jest ustawiony i ja szybko, bardzo energicznym ruchem, żeby ten czas był jak najmniejszy, przełączę z jednego wejścia, czyli z wejścia B na wejście A. I widzicie, na oscyloskopie pokazał nam się wykres. I co widać? Widać czas przełączenia. Jak zobaczycie tutaj tą część, to tutaj napięcie nam znikło, tu się pojawiło. Czas na jedną działkę jest 20 milisekund, więc tutaj można znaleźć, że nie wynosi on nawet 40 milisekund. Co widać jeszcze? Widzicie od razu, że najpierw zniknął żółty, potem zniknął fioletowy. Czyli najpierw zniknęła faza, potem zniknął neutralny. Tutaj różnica w czasie jest około, powiedzmy, 10 milisekund. Jak przyjrzymy się dalej, troszkę przesunę ten wykres, żeby się pojawił tutaj widoczny poza tamtym ekranem. W momencie załączenia już wygląda to troszeczkę inaczej. Widzicie, jest
Najpierw skoczyła faza, potem neutralny, neutralny zniknął, potem neutralny był, faza zniknęła. No jest to efekt, co by nie powiedzieć, drgania styków tutaj. No więc wróćmy do 20 milisekund, tak jak to było. I teraz przełączenie w drugą stronę. No i przełączyliśmy w drugą stronę. No i tu już widać troszeczkę inaczej. Czas przełączenia mniej więcej podobny. Tu zobaczymy, no troszeczkę krótszy niż te 40 milisekund, także troszeczkę szybciej. Pierwszy zniknął neutralny, potem faza. No i w momencie załączenia mamy jeszcze więcej chyba tutaj drgań niż w tamtym wypadku. Jak widać, drgał i przewód fazowy, właściwie złączenie przewód, jak i neutralny. Więc tak wygląda wykres przełączania. Do interpretacji tego wykresu i czy to jest dobry, czy zły, to za chwilę. W tej chwili było to przełączenie ręczne. Ja jeszcze raz wezmę tutaj. Widzicie, wolniej przełączałem. Już ten czas jest troszeczkę dłuższy. Widać. Także czas zależy od szybkości, z jaką pociągniemy ten przełącznik. Więc pewnie, jeżeli to jest silny elektromagnes albo na jakiejś innej zasadzie, no powinno to elektrycznie bardzo szybko się przełączyć. Także ja zaraz podłączę zasilanie. No teraz będzie troszeczkę bardziej niebezpiecznie, bo już przyjdzie 220, właściwie 230. Ja ciągle po staremu mówię. Nie przyzwyczaiłem się do tych zmian. Dla mnie zawsze było 220. No i zaraz zobaczymy, jak on się przełączy w trybie automatycznym. No i widzicie tutaj już taki bardziej skomplikowany układ. Podłączone jest zasilanie z jednej i z drugiej strony na cewki tutaj tych elementów sterujących. Oscyloskop czeka. W tej chwili jesteśmy na zasilaniu rezerwowym. Ta cewka jest podpięta, czyli to jest ten drugi przełącznik. Wszystko jest uruchomione. Uwaga, zaczynamy. No, walnięcie porządne. No i zobaczcie. Tu wychodzi, że czas przełączenia jest... W tej chwili mamy 5 milisekund. W granicach 10 milisekund. Tu te pierwsze dwa, no praktycznie w jednej chwili, to jest poniżej 1 milisekundy. Tak samo te drżenia ze styków są wszystko bardzo delikatne. Dobrze, no to teraz odłączamy napięcie i robimy przełączenie w drugą stronę. Jest bardzo głośny. No to było 10 milisekund akurat ustawiony czas, czyli jest poniżej 20 milisekund. No ale tu widzicie już takich, no dużo drgań jakieś takie. No weźmy jeszcze raz to, go przełączmy w drugą stronę. I teraz z powrotem w dół. No, troszeczkę za krótki czas tu był. Jeszcze musimy zmienić czas na oscyloskopie. To jeszcze raz robimy teraz z B na A. Aż dwa poskoczyły. Z B na A jest około 10 milisekund. I z A na B. No tutaj widzimy takie duże drgania. W odstępie kilku milisekund. Czyli zupełnie inaczej niż przełączaliśmy ręcznie. Teraz możemy wejść w tryb manual i będziemy sobie go mogli z powrotem przełączać. No to teraz były. Oscyloskop idzie w trybie ciągłym, nie wyzwalanym. No i widzieliście tutaj, jak to się przełącza, że działa tryb automatyczny. Wszystko tutaj jest ok. Jakie wnioski z tego? No według mnie, no to co tutaj widać, te miejsca drgań, przesunięcia między wyłączeniem fazy a neutralnego są na tyle niewielkie, że nie powinno tutaj to spowodować żadnych problemów. Pamiętajmy, że tu wszystko odbywało się w granicach 10-20 milisekund, czyli tyle, ile trwa jeden okres napięcia przemiennego. To jest napięcie 50 Hz, jakie mamy przecież w sieci. Więc tutaj specjalnie no nie ma się czego czepiać. Skończyliśmy te pomiary i ktoś może się przyczepić, że te pomiary były nic nie warte.
jeżeli chodzi o czasy przełączania. I tu bym się też mógł zgodzić. Dlaczego? Te pomiary pokazały niejako mechaniczne możliwości tego przełącznika. Mechaniczne, nie do końca elektryczne. Dlaczego? Zasilany jest 12 V bez obciążenia, więc tutaj, jeżeli chodzi o rozwarcie i zwarcie styków, wchodzi tylko i wyłącznie czysta mechanika. Natomiast przy pracy z pełnym obciążeniem i z napięciem 230 V dochodzą różne inne zjawiska, czyli pojawia się łuk, klejenie styków i wiele innych rzeczy i one mogą w znaczący sposób wpłynąć na szybkość przełączania tego. Ja być może, jak tutaj bym sobie zmienił troszeczkę stanowisko, no to bym zrobił taki test właśnie już pod obciążeniem. Powiedzmy, wrzuciłbym jakieś grzałkę z indukcyjnym obciążeniem, na przykład tutaj 2 kW, no to już prąd jakiś by był, nawet więcej może jakby się udało. Ale w tej chwili nie mam takiej możliwości, musiałbym sobie po prostu zrobić takie stanowisko do tego celu, inaczej podłączyć oscyloskop, bo wtedy jesteśmy bezpośrednio do sieci podpięci i zobaczyć jak to się dzieje. Także to są rzeczywiście wartości przełączania mechanicznego, natomiast nie muszą one odpowiadać wartościom i na pewno nie będą odpowiadały wartościom, jeżeli będziemy przełączać urządzenia pod napięciem i pod obciążeniem różnego charakteru, bo od tego też zależy, jak to wszystko tutaj będzie się łączyło, rozłączało. No zaraz Wam pokażę, co ja zauważyłem. Zobaczę, czy uda mi się to odtworzyć w trybie ręcznym. Na ekranie widzicie praktycznie jedną linię, są dwie. Ja może tą drugą troszeczkę obniżę, czy powiedzmy podwyższę, no nie ma znaczenia, żeby było widać obydwie, że to są dwie jednak linie, a nie jedna. I teraz będę przełączał ręcznie, ale powoli. Przełączam z B na A. Jesteśmy w trybie manualnym, zasilanie wyłączone. Przełączam w trybie manualnym. Faza zniknęła. No i kręcę dalej. Zniknął neutralny i się pojawiły obydwa. No wszystko ładnie, pięknie tutaj. Nawet tak jak trzeba. Zniknęła faza, zniknął neutralny i wszystko wróciło do normy. Ale teraz przełączam w drugą stronę. Też tak powoli. I zobaczcie, co się dzieje. Ruszyłem troszeczkę ten przełącznik. Ktoś może nie mieć siły, będzie się bał i ruszy. Co w tej chwili się dzieje? Na wyjściu zniknął przewód neutralny. Czyli już wiecie, co miałem na myśli. Znaczy, ci, co znają temat, wiedzą, co miałem na myśli. Oczywiście, jeżeli będziemy przełączać dlatego, że tutaj nie ma napięcia, no to nam się nic nie stanie, tak? Bo jeszcze nie podłączyliśmy się do napięcia. Ale jeżeli zrobimy to w pewnych warunkach, że na obydwu liniach mamy zasilanie i chcemy po prostu przełączyć sobie ręcznie tryb zasilania i zrobimy coś takiego, to w tym momencie palimy elektronikę w domu. Dlaczego? Znika nam przewód neutralny. Bez przewodu neutralnego wszędzie, w zależności oczywiście jakie mamy urządzenia podpięte, jak to się rozłoży, ale pojawia się tam pełne napięcie międzyfazowe na różnych urządzeniach, no i coś takiego się spali. Są na grupach i nie tylko teksty osób, które właśnie w ten sposób spaliły sobie troszeczkę urządzeń. I to jest bardzo ważny temat dotyczący wszelakich przełączników, nie tylko tego przełącznika, który jest tutaj przy testach, ale każdego przełącznika, który przełącza przewód neutralny. Musimy pamiętać, że żeby prawidłowo funkcjonowała sieć i żebyśmy nic nie spalili, musimy mieć wszystkie te 4 elementy. Fazy i przewód neutralny. Brak fazy, to na tej fazie nic nie będzie działało. 2 faz, jednej, nie ma znaczenia. Ale jak zabraknie neutralnego, to cała instalacja pracuje pod napięciem międzyfazowym. No a nie wszystkie urządzenia są w stanie to wytrzymać. A większość tego nie wytrzyma w tej chwili. Wyobraźmy sobie moment, kiedy w sieci jest 253, a nawet 256 V, a nawet więcej czasami, ze względu na nielegalnie robione instalacje fotowoltaiczne, przerabiane oprogramowania, to ile wtedy wyniesie nam napięcie międzyfazowe? A to sobie sami policzycie, to jest prościutki rachunek. Więc chciałem Wam pokazać na tym przełączniku to, że to możecie niestety niechcący zrobić ręcznie. No i widzicie, już nie ma w tej chwili fazy. I to w tym momencie neutralny. Ten neutralny znika w tym momencie, jak tu się zaczyna większy opór.
No więc jak ktoś tam będzie chciał, nie ma siły, no to pali wszystko. Tak jak zacząłem przed chwilą mówić, wszystkie przełączniki, które odłączają przewód neutralny, no muszą być albo wysokiej jakości i mieć pewność tego przełączenia, albo jak mamy przełączniki, na przykład sieć agregat, czy mamy rozłączniki w takich zestawach, to nie są one 4P, czyli czteropolowe, tylko 3P plus N, czyli 3P to są fazy i N. I czym one się różnią? No różnią się tym, że w momencie rozłączania najpierw odłączają fazy, a potem neutralny. A w momencie załączania najpierw załączają neutralny, a potem fazy. I nie zachodzi nam tutaj ta obawa, że coś takiego się stanie, że zabraknie nam neutralnego. Jeżeli chodzi o instalację, to takie moje zdanie, czy nie tylko moje zdanie, nie jest czasami popularne. Ogólnie w instalacjach trzeba unikać stosowania wszelakich elementów, które rozłączają N. Tam oczywiście, gdzie nie jest to niezbędne. Więc na przykład bezpieczniki różnicowe, trójfazowe, co jest często stosowane po taniości, instalacja, jeden bezpiecznik, piecznik, no tak to nazywam, jeden wyłącznik różnicowo-prądowy na całą instalację, na przykład trójfazowy. Też może się zdarzyć, że coś się stanie, spalimy sobie instalację. Takie rzeczy się zdarzają, ja nie mówię, że tego jest dużo, ale takie rzeczy się zdarzają, więc jak coś robimy, trzeba robić to tak, żeby tego uniknąć po prostu. Więc trzeba unikać rozłączania przewodu neutralnego tam, gdzie tylko możliwe. I teraz, jak przetestowałem ten przełącznik, nie wiem jak działają inne, zakładam, że pewnie tak samo, bo one z wyglądu, oczywiście mówię o tych chińskich dostępnych u nas tutaj w różnych formach sprzedaży, pewnie działają tak samo, bo mają podobne tutaj elementy. Nie wiem, nie mam innych, jeżeli ktoś by chciał mi przesłać do testów, żeby zrobić taki film na innym przełączniku, który ma, a boi się użyć, to bardzo chętnie przetestuję. No ja tutaj nie mam do nich dostępu, a kupować no nie będę, po co ja potem z nimi zrobię. Ten przełącznik ogólnie, jeżeli chodzi o przełączenie automatyczne, działa. Jeżeli chodzi o szybkie przełączenie ręczne, działa. Natomiast no te przełączenie tutaj, no sami widzicie, pozbywam się co chwila neutralnego i dzieje się to, co się dzieje. Wiem z praktyki mojej i nie tylko, że już było kilka przypadków, że w tym przełączniku padł któryś zestyk. I czasami zdarzało się, że neutralny. Były takie przypadki. Także ja takiego przełącznika w tej cenie nie wrzuciłbym w żaden układ, w którym mam rozłączać neutralny. To jest moje zdanie. Możecie mieć inne, życie weryfikuje. Ja mówię z praktyki, nie tutaj z teorii, bo wiem, że takie rzeczy się działy. Sporo tego znalazłem na różnych forach, grupach, że właśnie takie przełączniki powariowały i tak to się zadziało. Także mam nadzieję, że to, co zobaczyliście, da Wam do myślenia, zastanowi przy budowie różnych instalacji. Zwłaszcza dla osób, które chciały kupić taki przełącznik, no będą miały na uwadze, że ja jak go zastosuję, jeżeli już bym miał go zastosować, to bym zostawił tylko tryb automatyczny i zdjął tą gałeczkę, żeby nikogo nie kusiło, aby ręcznie go przestawić, bo to jest, jak widzieliście, niebezpieczne. I to bardzo. Także mam nadzieję, jeszcze raz powtarzam, że ten materiał się przyda wielu osobom. Niektórym pokazał coś, o czym pewnie nie wiedzieli nawet, że brak neutralnego spowoduje takie, no bardzo tragiczne, można powiedzieć, skutki. Uczuli Was na tego typu urządzenia, na instalacje. Nawet ci, którzy tam od lat robią, czasami zapominają o czymś takim i stosują wszędzie te czteropolowe. Więc to jest tyle, co chciałem w tym materiale przekazać. Jeszcze raz powtarzam, mam nadzieję, że dzięki temu filmowi parę osób uniknie uszkodzenia sprzętu, a no między innymi takie jego było założenie, żeby troszkę wyedukować, troszkę uczulić i pokazać zagrożenia, jakie na nas czyhają. Jest to film, na zakończenie już dodaję, pierwszy, można powiedzieć, w cyklu buduję fotowoltaikę. Do tego cyklu go wrzucam, bo ten przełącznik miał być do systemu, który będę budował. Także dlatego tutaj w tej liście on się znajdzie, ale temat jako całość dotyczy ogólnie elektryki, nie tylko tych przełączników, więc wielu osobom pewnie się przydał. Także to tyle. Jeżeli Wam się podobało, lajkujcie, subskrybujcie kanał. Jeżeli chcecie się skontaktować, mail, messenger, Telegram, Instagram, tam jestem dostępny. To tyle. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.